pewnością byłeś już w sklepie i kupiłeś swoją pierwszą broń, co? Glocka, Kanika, CZ-kę, Waltera i chodzisz na strzelnicę i uczysz się robić piękne dziury w tarczy. Problem w tym, że nie masz czym ich zatamować. I to jest największy błąd, jaki widzę u początkujących strzelców. Jestem Chris i jestem byłym instruktorem strzelectwa, który pracował dla Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego rządu Stanów Zjednoczonych w Berlinie. Większość ludzi, którzy chodzą na strzelnicę, w ogóle sobie nie zdaje z tego sprawy, że na osi może dojść do bardzo poważnego wypadku. Pamiętaj, broń to jest narzędzie i każde narzędzie niesie ze sobą ryzyko. Mój bardzo dobry przyjaciel, współzałożyciel naszej marki, ostatnio powiedział mi bardzo mądre słowa. Kule czasem same się niosą. I uwierz mi jedno, ja jeszcze pracując jako instruktor kiedyś, niejednokrotnie widziałem, jak doświadczeni strzelcy popełniali błąd. To jest statystyczne. Prędzej czy później dojdzie do jakiegoś wypadku i powinieneś być na to przygotowany. Niestety, patent strzelecki i egzamin z nim związany nie przygotuje Cię do tego, jak opatrywać rany postrzałowe. A jest to moim zdaniem podstawa. Jeżeli masz zamiar zrobić sobie pozwolenie na broń, albo masz już to pozwolenie na broń, to na pierwszym miejscu, nie powinieneś sobie kupić tego, a powinieneś kupić sobie to. IFAK, czyli Individual First Aid Kit, a po polsku IPMED, indywidualny pakiet medyczny. Jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku na strzelnicy i osoba zostanie zraniona na skutek rany postrzałowej i o dziwo, na strzelnicy prawdopodobieństwo, że dojdzie do rany postrzałowej jest statystycznie całkiem wysokie, to w najgorszym wypadku Ty, jako osoba udzielająca pomocy, będziesz miał bardzo mało czasu. Jeżeli dojdzie w najgorszym wypadku do przerwania jednej z głównych tętnic, na przykład tętnicy udowej, to osoba poszkodowana na skutek dużej utraty krwi może stracić przytomność i trwa to między 1 a 3 minuty, a jeżeli nie powstrzymasz krwawienia do 5 minut, no to prawdopodobieństwo, że osoba umrze, jest bardzo wysoka. Krwotok może zabić w kilka minut. Pomoc nie zawsze przyjdzie od razu. To Ty jesteś tą osobą, która będzie w stanie coś zrobić. Tak więc, jeżeli dojdzie do rany postrzałowej, to konwencjonalna apteczka pierwszej pomocy, którą prawdopodobnie znasz ze swojego samochodu, w tym wypadku kompletnie nic nie pomoże. U nas w pracy takie apteczki nazywaliśmy Bubu Kit. I były to właśnie apteczki, które miały służyć ogólnie do opatrywania bardziej lekkich ran. Tutaj niestety ta konwencjonalna pierwszą pomoc, którą znasz z kursów, na których na pewno kiedyś byłeś, na nic się nie zda. Jeżeli chcesz być świadomym strzelcem i chcesz dowiedzieć się, co będzie w następnych odcinkach, zostaw na dole koniecznie subskrypcję. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla nas jest to ogromna motywacja do dalszej pracy, bo w końcu robimy wszystko z myślą o Was, aby to Wam przekazywać naszą wiedzę. Tak więc subskrypcja. W terminologii wojskowej mamy takie pojęcie, które nazywa się T3C, czyli Tactical Combat Casualty Care, czyli nic innego jak medycyna pola walki. Pojęcie to zostało wprowadzone w 1996 roku na skutek bardzo złych doświadczeń wojska amerykańskiego podczas wojny w Wietnamie, a takim wyzwalaczem była operacja w Mogadiszu. Na pewno oglądaliście film Black Hawk Down, czyli helikopter w ogniu, i właśnie na skutek niepowodzenia tej operacji i dużej ilości zgonów wśród żołnierzy amerykańskich zaczęto wyciągać odpowiednie wnioski i zrozumiano, że ta konwencjonalna pierwsza pomoc, jaka jest udzielana na przykład w szpitalach, na polu walki na nic się nie zda, ponieważ największa ilość przypadków śmiertelnych było wywołanych na skutek dużych krwotoków bądź też odmy prężnej itd. Na skutek tego zaczęto tworzyć nowe procedury i materiały opatrunkowe, które właśnie miały radzić sobie z ranami, które powstawały na polu bitwy. I tutaj to się idealnie przenosi na strzelnicę, ponieważ na strzelnicy pracujemy z bronią i tutaj może też dojść właśnie do wypadku na skutek rany postrzałowej i dlatego zalecam każdemu
aby poszedł na jakieś kursy, dokształcał się w tym kierunku i żeby każdy sam dla siebie skompletował właśnie takiego IFAK-a. Ja sam z tyłu na swoim pasie takiego IFAK-a mam. Wygląda to mniej więcej tak. I tutaj chodzi głównie o to, że materiały opatrunkowe w takim IFAK-u są specjalnie stworzone w taki sposób i w taki sposób dobrane, aby właśnie opatrywać wszystkie rany, które mogą powstać na skutek ran postrzałowych, ale nie tylko ran postrzałowych. Zawartość takiego IFAK-a jest właściwie zawsze taka sama. Musicie sobie to wyobrazić, że elementy są dobrane w taki sposób, aby opatrywać różne obszary ciała i aby zapobiegać różnym rodzajom obrażeniom. Podstawowym elementem wyposażenia każdej apteczki jest staza taktyczna. Staza taktyczna służy do tego, aby opatrywać lub tamować ciężkie krwotoki w okolicach kończyn dolnych i też górnych. Jest to najważniejszy element każdej apteczki i jeżeli nie chce Ci się wydawać 400, 500 bądź 600 zł na apteczkę, aczkolwiek zachęcam Ci do tego, to koniecznie kup chociaż stazę taktyczną. Tak więc wzywam Cię, bracie i siostro, kup stazę taktyczną. To jest podstawa i najważniejszy element IFAK-a. Przejdźmy dalej do omówienia poszczególnych elementów apteczki, aczkolwiek kolejność pokazywania nie ma tutaj znaczenia. Macie tutaj jedne nożyce medyczne. Jeżeli otworzę IFAK-a samego w sobie, to wygląda to mniej więcej tak. I jedna rurka nosowo-gardłowa, która służy do udrożnienia dróg oddechowych w przypadku, gdy poszkodowany na przykład straci przytomność. Jeden opatrunek osobisty. Jest on w mojej wersji bardzo kompaktowy i skompresowany. Tych opatrunków osobistych macie o wiele więcej. Na przykład bardzo znanym jest opatrunek izraelski. Tutaj jedna dosyć istotna rzecz, bądź też element, jest to tak zwany opatrunek wentylowy. Opatrunki wentylowe służą do opatrywania ran w okolicach klatki piersiowej, bądź też brzucha, ale głównie w okolicach klatki piersiowej. Mamy ich tutaj 2 sztuki, ponieważ jeżeli dojdzie do rany postrzałowej, no to trzeba się z tym liczyć, że mamy do czynienia z raną wlotową i wylotową, dlatego 2 opatrunki wentylowe. Jedna igła do odbarczania odmy prężnej. Jeżeli dojdzie do rany w okolicach klatki piersiowej, to mamy takie pojęcie, które się nazywa odmą prężną i właśnie ta igła służy do odbarczania właśnie takiej odmy prężnej. Jeden marker do zapisywania różnych informacji, ale też na przykład informacji o tym, kiedy założyliśmy stazę taktyczną i piszemy tą informację na stazie taktycznej. 2 pary rękawiczek, kawałek taśmy medycznej zawiniętej na karcie. Tutaj kolejny element bardzo ważny, jest to opatrunek hemostatyczny. I opatrunek hemostatyczny używany do tamowania ciężkich krwotoków w okolicach, gdzie nie mamy możliwości dojścia stazą taktyczną, czyli na przykład biodro, pośladek, ramię. I na samym końcu mamy kartę T3C. Ona służy do tego, aby zapisywać wszystkie najważniejsze informacje o poszkodowanym, tak że jeżeli przybędą wykwalifikowane służby ratownicze, to będą oni już mieli cały zestaw podstawowych informacji zawartej właśnie na tej karcie. I tak wygląda zbudowany IFAK. Jest to podstawa i właśnie te elementy zawsze się będą powtarzać. Zawartość w poszczególnych IFAK-ach w różnych służbach mundurowych bądź też u pojedynczych strzelców nieco się będzie różniła, ale główne te elementy, które Wam teraz pokazałem, powinny się znaleźć właśnie w takim IFAK-u. W medycynie pola walki mamy różne procedury. Jedną z najważniejszych jest tak zwany protokół MARCH, czyli Massive Bleeding, Airway, Respiration, Circulation i Hypothermia. I jeszcze mamy literę E, Evacuation. Co to znaczy po polsku? M to są masywne krwotoki, A to są drogi oddechowe, R to jest oddech, C to jest krążenie i H to jest hipotermia. Plus E,
ewakuacja. Kolejność tego protokołu ma tutaj bardzo ważne znaczenie, ponieważ zaczynamy od urazu, który stanowi największe zagrożenie dla życia poszkodowanego, czyli M, masywne krwotoki. I jeżeli udzielamy pomocy właśnie poszkodowanemu, na przykład na skutek rany postrzałowej, to w najlepszym wypadku powinniśmy zastosować właśnie ten protokół March i po kolei przepracowywać poszczególnie każde litery. I właśnie też dlatego ten protokół został stworzony, aby w sytuacji stresowej osobie, która udziela właśnie tej pomocy, było łatwiej po kolei przepracować właśnie poszczególne litery, tak aby się w tym wszystkim nie pogubić i tak aby właśnie zachować pewną systematykę. I właśnie ta kolejność ratuje życie. Na sam koniec, nie musisz mieć od razu całego IFAK-a, ale jeżeli masz broń, to powinieneś mieć przynajmniej stazę. Jeśli chcesz być naprawdę dobrze przygotowany, idź na kurs, bo sprzęt bez wiedzy nie uratuje nikogo. Do zobaczenia na treningu.